całej Polsce, od małych gmin po średnie miasta, działa kilkaset niezależnych redakcji lokalnych. Towarzyszą najczęściej kilkuosobowe zespoły, które tydzień po tygodniu dokumentują życie swoich społeczności, patrzą władzy na ręce i nagłaśniają tematy, które w mediach ogólnopolskich nie istnieją. Jednocześnie rośnie liczba tytułów wydawanych przez lokalne urzędy. Finansowane z publicznych środków, formalnie przypominają one gazety, ale w praktyce służą promocji władzy i podtrzymywaniu korzystnego wizerunku. Zajrzyjcie razem ze mną do redakcji Gazety Radomszczańskiej w dniu zamykania jej cotygodniowego numeru. Kiedyś samorządowcy sobie wymyślili, że po co współpracować z mediami, przekazywać im informacje, dbać o jakieś relacje, prowadzić biura prasowe. Po co to robić, skoro można wydawać medium samemu? Ja mogę być wydawcą, ja burmistrz, ja prezydent albo ja wójt. I o ile jeszcze ja będę wydawał takie media, które będą takim biuletynem, ja na przykład mam tam z tyłu jakieś biuletyny gminne, wydawane raz na kwartał, informujące o tym, jakie były uchwały na naszym rejonie albo jakie pieniądze pozyskaliśmy, to nic. Ale to się przekształciło w części samorządów w normalne media. Takie portale, które zatrudniają kilkanaście osób, kosztują 7-8 milionów z budżetu samorządu oczywiście. Gazety, które zostają założone, po pierwsze są za darmo, zostają założone po to, żeby walczyć z tytułem, który ukazuje się na tym rynku, bo on patrzy władzy na ręce. I to się rozwinęło tak bardzo, że w tej chwili wydawnictw papierowych, samorządowych jest więcej niż wydawnictw pozostałych. Są portale w wielkich miastach, na przykład Wrocław.pl albo Łódź.pl. To są portale gminne, które dostarczają informacji i jak człowiek na nie wejdzie, to powie, przecież to normalna informacja jest. Problem polega na tym, że to jest informacja wybrana. Ja używam takiego porównania, że to jest propaganda w stylu Gierka. Czyli wszystko jest pięknie, wspaniale i cudownie. Nie ma problemów, nie ma opóźnień, nie ma, ustawionych przetargów, nie ma jakichś zatrudniania fumfli w jakichś jednostkach. To wszystko nie istnieje w tych mediach. Czyli ta rzeczywistość, która jest, ale mieszkaniec nie ma do niej dostępu. I teraz załóżmy, że jest gmina, w której jest jedna i druga gazeta. Jeszcze człowiek ma wybór. Znaczy medium, tak? Czy portal, czy gazeta. Jeszcze człowiek ma wybór, bo z jednej strony ma medium, które jest niezależne i kontrolne, a z drugiej ma samorządowe. Ale wyobraźmy sobie, że tego drugiego medium nie ma. Jest mnóstwo takich miejsc. Jest tylko medium samorządowe. Co mieszkaniec wie o swojej gminie? Wie, że jest cudownie, świetnie i wspaniale. Nie ma żadnych problemów, bo skąd on się ma dowiedzieć o tym, że są problemy? I dlatego te media powinny zostać zlikwidowane. Zamknięte, zlikwidowane i zaorane. To ja uważam, że to jest ruski standard. W sensie to jest standard rosyjski, a nie z Europy Zachodniej. My tu jesteśmy już 25 lat w tej siedzibie, tak słyszałem. Tu jest takie miejsce, gdzie jak człowiek przychodzi do nas, to się styka. Tu przyjmujemy ogłoszenia, ale ponieważ dzisiaj jest środa, to tak naprawdę jest tutaj łamana gazeta. Czytana, łamana, czyli od strony graficznej i korekty są tutaj robione, ale to przede wszystkim w środę i we wtorek. A tak naprawdę to tutaj ludzie przychodzą i tutaj mają z nami kontakt i styczność. Nasze Centrum Wszechświata, redaktor naczelny, Edyta, a tam jest nasza ściana chwały. Pies jest na etacie, on tutaj mieszka. Ma swoją kanapkę. Płaci czynsz, tak, ma swoją kanapkę, jedzenie, więc i tak wygląda nasza redakcja. Dzisiaj jest środa i dzisiaj mamy zamknięcie numeru, więc dzisiaj odbywa się czytanie tekstów, czyli korekta, produkcja PDF-ów i to pójdzie do drukarni, zostanie wdrukowane w formie papierowej, ale wszystkie teksty będziemy mieli zamknięte dzisiaj na naszym portalu radomszczańska.pl. Żeby to było możliwe dzisiaj, czyli w środę, to od jutra, czyli od czwartku, pracujemy nad tym, co się w kolejnym wydaniu tygodnika ukaże. Czyli jeszcze dzisiaj siądziemy i będzie takie kolegium, na którym ustalimy listę tematów do zrobienia na następny tydzień, a od kolejnego dnia, sukcesywnie, dzień po dniu, będziemy zbierać materiały, rozmawiać z ludźmi, a potem siądziemy, napiszemy i będzie kolejna środa, kiedy znowu będzie taki dzień jak dzisiaj, kiedy będzie właśnie skład. Dziennikarstwo to jest taka sama robota, czy ona się odbywa na poziomie małej gminy, małego miasta, czy ona się odbywa na poziomie ogólnopolskim. Albo się to robi dobrze, albo się to robi źle. Jest teraz dużo takich rzeczy związanych ze zmianą rynku i do tej zmiany rynku się trzeba dostosować. Na przykład na poziomie lokalnym specyficzne jest to,
że trzeba odpuścić całkowicie taką grupę informacji związanych z bieżącymi wydarzeniami, bo kanały samorządowe się tak sprofesjonalizowały, że one są w tym zawsze pierwsze. Czy tam, że jest jakiś remont, czy jest że jakaś impreza, jakieś gwiazdy na Dni Gminy albo Dni Miasta. Kiedyś to był core informacji w mediach lokalnych, teraz nie. Teraz można oczywiście to wrzucać na portal, ale tym się nie wygra, no bo wszyscy to mają, jest za darmo i nigdy się nie będzie pierwszym. Więc trzeba się wyspecjalizować w jakichś informacjach, które są unikalne, których nie ma na rynku. My postawiliśmy na takie sprawy z jednej strony analityczne, z drugiej śledcze i tak to rozwijamy. Różne tytuły różnie to robią. My mamy taką zasadę. Piszemy o rzeczach, których ludzie nie wiedzą albo sobie nie uświadamiają. I jeżeli my będziemy operować wokół tych grup informacji, no to będziemy dawali coś unikalnego. Ale wydaje mi się, że taka zasada, jak pracowałem w Dzienniku Gazecie Prawnej i robiłem piątkowy magazyn, to mi przyświecała dokładnie taka sama. Tak? W sensie, po co pisać o rzeczach, o których piszą inni albo ludzie już wiedzą? Trzeba ludziom mówić coś, czego oni nie wiedzą, bo wtedy to ma sens. Dziennikarze robią u nas wszystko. Nagrywają podcasty, piszą teksty, wideo kręcą, rozmawiają, robią zdjęcia. Nie ma specjalizacji. Kiedyś była bardzo duża specjalizacja, tak? Teraz nie ma specjalizacji. Robimy wszystko, ale to ze względu na to, że te redakcje nie są duże. Znam faceta, który pisał czołówki Gazecie Wyborczej o siostrze Morawieckiego. U siebie robił ten materiał. Gazeta publikowała ten materiał na pierwszej stronie. Znam człowieka, który odwołał, wsadził do więzienia na przykład szefową Urzędu Skarbowego. To jest persona, nie ma to tamto. Znam człowieka, który się postawił Jackowi Kurskiemu i doprowadził do tego, że Sylwester, mówię o Zakopanem, że Sylwester nie był w tym miejscu, w którym miał być pierwotnie, tylko Sylwester był w innym miejscu. Ludzie robią naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy, tylko żeby o tym wiedzieć, to trzeba mieć dostęp do gazet. Albo tam, gdzie redakcje mają subskrypcję, do subskrypcji. No i teraz siedzi człowiek w Warszawie, wchodzi na portal lokalny i tam rzeczywiście na portalu lokalnym znajduje wypadek, imprezy, wydarzenie. U nas portal bardzo często też tak wygląda, tak? No bo generalnie ludzie oczekują tych informacji. Ale u nas są również sekcje subskrypcyjne, są materiały, które się publikują w gazecie i na portalu, które są zupełnie inne, których nigdzie nie ma. Media lokalne dają Ci to, czego nie dadzą Ci media ogólnopolskie. One skupiają się na zupełnie innych sytuacjach. Są blisko. To jest właśnie też specyficzna praca, dlatego że my jesteśmy bardzo blisko swoich czytelników i użytkowników naszego portalu. Bardzo często znamy się z nimi, widujemy. To nie jest duże miasto. I dlatego też to moim zdaniem jest 2 razy bardziej odpowiedzialne, bo my nie jesteśmy dla tych ludzi anonimowi. Widzimy się z nimi, rozmawiamy z nimi, jesteśmy też dla nich takim pasem transmisyjnym, kiedy oni nie mogą trafić ze swoimi problemami do władzy, która mówi, że się nie da. Trafiają do nas, mamy nawet na naszym portalu radioszczeńska.pl mamy taki specjalny dział, punkt interwencyjny, gdzie czytelnicy zgłaszają problemy, a my jakby trochę występujemy w ich imieniu i pytamy, dlaczego coś się nie da zrobić, albo dlaczego coś wygląda tak czy inaczej. I przyznam, że wiele razy nagle udawało się coś załatwić. Więc rola prasy lokalnej jest inna i nie wiem, ważniejsza, co najmniej równie ważna co tej ogólnopolskiej.